Cześć! W tym filmie odwiedzamy Kambodżę po raz pierwszy. Wypożyczamy skuter i udajemy się tam, gdzie turyści się nie zapuszczają. Wypływamy łodzią z lokalnymi mieszkańcami i trafiamy na tradycyjne khmerskie święto. Zapraszam! Naszą khmerską przygodę zaczynamy od wejścia do tego kraju. Jesteśmy właśnie na przejściu granicznym pomiędzy Tajlandią, w której to jeszcze się znajdujemy, a Kambodżą. Dotarliśmy tu autokarem. Granicę pokonujemy pieszo, a po drugiej stronie ma czekać na nas kolejny autokar. Żeby dostać się na teren Kambodży w celach turystycznych, potrzebna jest wiza. Aby ją otrzymać, musieliśmy wypełnić prosty formularz i zapłacić gotówką $30. Prosta sprawa, wszystko wraz z oczekiwaniem w kolejce zajęło jakieś 40 minut. Po drugiej stronie czekał na nas autokar, którym kontynuujemy naszą podróż z wyspy Komak do miasta Siem Reap w ramach jednego biletu. Jeśli kogoś ciekawi, jak tutaj dotarliśmy, ile to kosztowało i gdzie znaleźliśmy przewoźnika, to zapraszam do poprzedniego filmu. Od tego właśnie. To, co myślę istotne, a trudno o rzetelne informacje w internecie, to fakt, że do przekroczenia granicy pieszo nie było potrzebne fizyczne zdjęcie, bo to jest wykonywane wraz ze skanowaniem odcisków palców na granicy. Nie trzeba było też składać wcześniej żadnych wniosków wizowych przez internet. Wszystko załatwione na granicy, potrzebny był tylko paszport i $30. Aby być tego pewnym, wcześniej napisaliśmy e-mail do ambasady Kambodży w Niemczech, bo w Polsce obecnie nie ma i informacje te zostały potwierdzone, a wiele internetowych źródeł wprowadzało w błąd, że wniosek i opłaty należy robić tylko online lub posiadać już wykonane wcześniej u fotografa zdjęcie paszportowe. Nic takiego. Tuż po przekroczeniu granicy Kambodża wydaje się bardzo podobna do Tajlandii, ale w przeciwieństwie do niej tutaj obowiązuje ruch prawostronny. Różnic oczywiście jest więcej, gdzie z perspektywy Europejczyka mogą one nie być łatwe do odczytania na pierwszy rzut oka, ale bez wątpienia jest to inny kraj, wyraźnie biedniejszy od Tajlandii, co widać, a niekiedy nawet czuć, gdy w pewnym momencie asfalt z głównej drogi znika na długie kilometry. Do Siem Reap dojeżdżamy już po zmroku. Czekają na nas tuk-tuki, a ich kierowcy w cenie biletu rozwożą pasażerów do wskazanych hoteli. Tu warto takiemu kierowcy zostawić napiwek. Cała nasza podróż, począwszy od wyspy Komak, zajęła około 9 godzin, które w sumie szybko zleciały i jesteśmy gotowi na nowe doświadczenia. Tutaj spędzimy najbliższe 4 noce. Zameldowaliśmy się, wzięliśmy szybki prysznic i poszliśmy coś zjeść. Ja i moja druga połówka, tak dla ścisłości, jeśli ktoś nie widział poprzedniego filmu, bo podróżujemy w dwójkę. Trafiliśmy na bardzo fajne miejsce. Tutaj, tak samo jak w Tajlandii, street foody są bardzo popularne. Ten tutaj prowadzi przemiłe małżeństwo, a jedzenie było bardzo smaczne i tanie, bo za te 2 dania i piwa zapłaciliśmy łącznie $5 i poszliśmy spać. Dzień dobry! Pierwszy poranek w Kambodży. Zacznę od hotelu, który wybraliśmy, bo zasługuje na kilka słów i będzie też olbrzymim kontrastem do tego, co zobaczymy dzisiaj. Nie dość, że mamy naprawdę przestronny apartament z wygodną łazienką, to wyjście z niego prowadzi prosto na basen, z którego można korzystać nawet w nocy, oczywiście zachowując odpowiednią ciszę. Personel pracujący w tym obiekcie naprawdę trzyma wysoki poziom. Wszyscy są bardzo kulturalni, pomocni i uśmiechnięci. Wszystko jest tak po europejsku. Tylko nie cena, bo za 4 noce zapłaciliśmy raptem $110 za naszą dwójkę, co daje około 53 zł za noc od osoby, a w cenie mamy wliczone śniadania i mogliśmy również oddać swoje ubrania do hotelowej pralni bez dodatkowych opłat. Z lokalizacji też jesteśmy zadowoleni, bo blisko stąd do Angkor Wat, a ponadto hotel oferuje możliwość wypożyczenia skutera, z czego skorzystaliśmy. Oczywiście to już jest dodatkowo płatne.
Wzięliśmy Hondę Click 125, niestety większe skutery były już zajęte. Za wypożyczenie na jeden dzień zapłaciliśmy $12, także w porównaniu z Tajlandią to dużo, zwłaszcza że najnowszy model to nie jest. Można poszukać wypożyczalni w mieście i taki skuter wynająć nawet za połowę tej ceny, ale szkoda nam na to czasu, to raz, a dwa, że jest to po prostu wygodne. Wziąć skuter z hotelu i w hotelu później zwrócić. Zwłaszcza, że dobrze go dziś wykorzystamy, bo machniemy nim 130 km. Ale najpierw tankowanie, bo sucho w baku. O, u pani chyba zakupy były udane. Tutaj w Azji nie istnieją takie przedmioty, których nie da się zabrać skuterem, a jeśli jesteś innego zdania, to znaczy, że jesteś z Europy. Litr benzyny na tej stacji kosztował niecałe 4 zł. Nasz plan na dziś to wyjechać z miasta i zobaczyć, jak żyje ludność na prowincji. Udajemy się w kierunku jednej z tak zwanych pływających wiosek. Ale wcześniej podjedziemy kupić bilety upoważniające do zwiedzania kompleksu Angkor Wat na jutro. Wprawdzie można je zakupić również przez internet, ale że kasy biletowe mamy po drodze, to zrobimy to za gotówkę. Walutą obowiązującą w Kambodży jest riel, ale nie ma sensu zawracać sobie głowy ich wymianą, jeśli mamy ze sobą dolary. Z wielką ochotą je tu przyjmują, a riele i tak do Was trafią wcześniej czy później, bo bardzo często lokalsi wydają nimi resztę. Do nominałów trzeba się przyzwyczaić, bo wygląda to trochę jak u nas przed denominacją. 1000 rieli to w dniu naszego pobytu była równowartość mniej więcej 1 złotówki. Tutaj kupujemy bilety. Były do wyboru różne warianty, od biletu dziennego po tygodniowy, ale o szczegółach to już opowiemy jutro, bo teraz czekają inne atrakcje. Jedziemy zobaczyć, jak żyją Khmerzy. W tym celu opuszczamy Siem Reap, drugie co do wielkości miasto w Kambodży, a im dalej od centrum, tym dla nas znacznie ciekawiej. Widać tylko lokalną społeczność, czy to poruszającą się swoimi pojazdami, czy też kupującą lub sprzedającą coś przy drodze. Jadąc od Siem Reap w kierunku największego jeziora Kambodży, Tonle Sap, można wyodrębnić 3 takie charakterystyczne, tak zwane pływające wioski z domami na palach. Pierwsza jest tutaj, druga tu, a trzecia w tym miejscu. My jedziemy do tej najbardziej oddalonej. Z naszego hotelu to jakieś 55 km, ale jest ona też najmniej turystyczna, niemalże w ogóle i naszym zdaniem najciekawsza. Sama droga, którą musimy pokonać, by tam dojechać, też nie jest absolutnie nudna. Naszą uwagę przykuwają liczne stoiska, z których każde oferuje dokładnie to samo, jakieś kawałki równo pociętego bambusa, z których często unosi się delikatny dym. Obok jednego z takich się zatrzymujemy. Przy pomocy Google Translatora udaje nam się dowiedzieć, że jest to jadalne i kosztuje $1. Tyle nam wystarczy, bierzemy. W środku tej bambusowej tuby, które opala się nad rozżarzonym węglem, jest kleisty ryż z mlekiem kokosowym, trochę gotowanej fasoli i odrobina cukru. Było to przepyszne, ciepłe i delikatnie słodkie. Niewiele zdążyliśmy ujechać i znów dookoła tyle się dzieje, że już nie wiemy, gdzie patrzeć. Przejeżdżamy obok szkoły wyższej w miejscowości o nazwie Damdek i przypadkiem trafiamy na moment, gdy lokalna młodzież kończy lekcję. Choć ciężko to nazwać momentem, bo wyjazd tej ogromnej ilości uczniów na najróżniejszych jednośladach naprawdę trochę trwał. Był to niesamowity widok, jeden z tych najbardziej charakterystycznych, jaki zapadł nam w pamięci. Jeden z nauczycieli, którzy stali obok, powiedział nam, że jest tu 3000 uczniów. Nie wiem, czy akurat tylu naraz opuszczało tę szkołę, możliwe, że miał na myśli ilość, jaka łącznie jest tutaj zapisana. Niemniej było ich naprawdę bardzo dużo. W miejscowości tej nieopodal znajduje się też bardzo ciekawe oceanarium. Niestety nie byliśmy, ale jeśli ktoś tutaj będzie, to warto się zainteresować. Na ekranie macie jego nazwę. I wypełniła ulicę młodzież. To jest przewaga zgrabnych jednośladów. Są jak woda, która zawsze znajdzie jakieś ujście, wykorzysta otwory i szczeliny, żeby się szybko rozpłynąć.
Tyle pojazdów uwolnionych jednocześnie i nic się nie korkuje. Wszyscy jadą sobie płynnie do swoich domów. Ja, gdy byłem dzieckiem, oddałbym wszystko, gdybym mógł tak jeździć do szkoły jakimkolwiek skuterem czy motorynką. Odbiliśmy z głównej drogi i podążamy już prosto w kierunku jeziora. Na nagraniu będzie widać, jak z każdym kilometrem wyraźnie oddalamy się od cywilizacji, wjeżdżając w coraz to większą wieś. To jest też dobry moment, żeby pomówić o historii Kambodży i to niespecjalnie odległej, a bardzo bolesnej, której zarys dobrze znać. Odwiedzając ten kraj, pozwoli to inaczej spojrzeć na niego i jego mieszkańców. A mieszkańcy Kambodży to Khmerzy, czy jak kto woli Khmerowie, którzy stanowią ponad 90% populacji tego kraju, która wynosi łącznie 15 milionów. Wspominam o tym, bo niektórzy słowo Khmer kojarzą wyłącznie z czerwonymi Khmerami, a różnica jest diametralna. Czerwoni Khmerzy to było zbrodnicze, ekstremistyczne ugrupowanie, które pod przywództwem Pol Pota przejęło władzę w Kambodży w 1975 roku i urządziło swojej ojczyźnie prawdziwe piekło. W ciągu 4 lat doprowadzili do śmierci ponad 1,5 miliona ludzi z niespełna 7-milionowej wówczas populacji, co stanowiło prawie 1/4 ludności tego kraju. Ludzie tracili życie na skutek masowych mordów, przymusowej ciężkiej pracy, głodu, chorób i niezwykle brutalnych tortur, pod którymi nawet niewinni przyznawali się do rzeczy, których nie zrobili. Piekło to trwało do 1979 roku, kiedy to Wietnam przeprowadził interwencję zbrojną i obalił ten komunistyczny, zbrodniczy reżim. Ale czerwoni Khmerzy nie zostali wyeliminowani całkowicie, wciąż kontynuowali działalność partyzancką i mimo, że ten najbardziej krwawy okres się zakończył, to różne konflikty i wojny domowe trwały ostatecznie do końca lat 90. Czerwoni Khmerzy całkowicie zniszczyli system edukacji i opiekę zdrowotną, a każdego, kto nie wyglądał jak typowy wiejski chłop nadający się do pracy, uznawali za wroga i zagrożenie dla reżimu. Torturowali, więzili i zabijali ludzi wykształconych, którzy po prostu potrafili pisać i czytać, znali jakiś język obcy, czy chociażby mieli gładkie dłonie, co mogło sugerować przynależność do elit. Oprócz 1,5 miliona trupów pozostawili po sobie tysiące sierot, kalek, traum oraz ogromne ubóstwo i rozpadającą się gospodarkę. Czerwoni Khmerzy zapisali się w historii Kambodży wyjątkowym okrucieństwem na niespotykaną skalę i niczym innym. Natomiast słowo Khmer samo w sobie nie jest określeniem pejoratywnym, to po prostu typowy mieszkaniec Kambodży posługujący się językiem khmerskim, bo taki jest tutaj przyjęty za urzędowy. A wszystko to jest spuścizną po nieistniejącym już od kilkuset lat Imperium Khmerskim. O, żółwik? Brawo! No, to by było na tyle przykrej historii, ale warto o niej pamiętać przyjeżdżając tutaj, bo w głowach mieszkańców jest ona wciąż obecna. Wciąż żyje tu bardzo dużo ludzi, którzy bezpośrednio zostali dotknięci skutkami reżimu. Ślady tego noszą nie tylko na ciele, ale także w sercu, do tej pory nie mogąc pogodzić się ze stratą bliskich. Najbardziej niesamowite jest to, że w kontekście tego wszystkiego oraz ubóstwa, które chyba doskonale widać na nagraniu, są ludźmi bardzo przyjaznymi. Dobroć i otwartość po prostu bije od nich. Z wielkim uśmiechem reagują na chęć zrobienia zdjęcia czy nagrania wideo i absolutnie nic od ciebie nie chcą. Nie uśmiechają się po to, żeby na końcu wyciągnąć po coś rękę. Jest to szczere i bezinteresowne. Moja dziewczyna sama z siebie kupiła dzieciom soczki, oczywiście pytając ich rodziców, czy może. Byli bardzo wdzięczni. Z jednym z mieszkańców udało nam się dogadać na rejs łodzią po okolicy. Sami zapytaliśmy o to, bo tutaj nie ma żadnych punktów z turystycznymi atrakcjami. Oczywiście z góry zaznaczyliśmy, że zapłacimy za to. Na początku pan nie rozumiał w ogóle o co nam chodzi, ale jakoś się udało. Ustaliliśmy, że damy $15 i idziemy teraz za nim do łodzi. Zabrał też swoje dzieciaki. Tak naprawdę nie wiemy w ogóle gdzie płyniemy ani jak daleko, bo po angielsku ni słowa, a translator Google z językiem khmerskim też nie radzi sobie tak dobrze jak na przykład z tajskim. Widzieliśmy, że przepływają tędy łodzie wycieczkowe z turystami, które wypływają z innego miejsca gdzieś wcześniej, ale nam zależało, żeby popłynąć właśnie taką, jakich używają mieszkańcy. Jezioro jest gigantyczne, największe w Kambodży. Jak wyczytaliśmy, jest ono domem dla ponad 1,5 miliona ludzi. Jest ono bardzo ważne, dostarcza nawet 0,5 miliona ton ryb rocznie i połowę zapotrzebowania kraju na białko zwierzęce.
Teraz trwa pora sucha i poziom wody nie jest wysoki, dlatego domy stojące na tak wysokich palach wyglądają dość karykaturalnie, ale w porze deszczowej przestrzeń tą wypełnia woda, a droga, po której jechaliśmy skuterem, potrafi być całkowicie zalana i jedynym środkiem transportu pozostaje łódź. Sporo ludzi mieszka też w takich typowo pływających domach w głębi jeziora. I jeszcze taka ciekawostka. W 2019 roku gościła tu ekipa The Grand Tour. It is, it's a high street. So they've moved the town to where, well, wherever the lake is, the town is always at the edge of it. It moves itself. Tutaj mijamy jedną z takich wycieczkowych łodzi i mogą tylko pozazdrościć, jak suniemy sobie w kameralnym gronie. Zanim dopłyniemy do jeziora, po drodze mijamy wielu rybaków, którym niekiedy wystają z wody same głowy. Są tu też miejsca, gdzie żyją dziko krokodyle, ale bardzo dużo jest tak zwanych farm krokodyli, które hoduje się w klatkach na mięso i skóry. Chwilę później trafiamy na jedną z tych pływających wiosek. Generalnie to spory kawałek przepłynęliśmy, zrobiliśmy też postój w jednym miejscu, by wejść do lasu namorzynowego. Gdy poziom wody jest odpowiedni i las ten zostaje zalany, to wygląda to przepięknie. Bardzo popularne są tu wycieczki turystyczne w takie miejsca. Ciężko mi słowami opisać, jak wyjątkowym doświadczeniem było to wszystko, popłynąć tu z tą kmerską rodzinką. Za pomocą filmu też ciężko to oddać, zwłaszcza energię bijącą od tych ludzi, wyjątkowe zapachy, jakie nam towarzyszyły i to ciepłe powietrze. Ten rejs łodzią tak nam się podobał, że ostatecznie zamiast umówionych $15 zostawiliśmy 20. Co warte podkreślenia, mimo że życie jest tu wyjątkowo skromne i też nie najłatwiejsze, to pogody ducha tym ludziom nie brakuje. Są oni też zadbani, może nie wszystkie ubrania mają nowe, ale ogólnie czyste. Wchodząc do swoich skromnych domów zawsze ściągają buty, co ogólnie jest powszechną praktyką w Azji. Zresztą my Polacy z butami to w sumie mamy podobnie. Patrząc na te dzieciaki zjeżdżające na kawałkach tektury, przypomina mi się moje dzieciństwo. Czasy, gdy nie było smartfonów i internetu, a mama pod wieczór musiała szukać mnie po osiedlu, żeby zmusić do powrotu do domu. Widzieliśmy też dzieciaki grające w badmintona przy użyciu tego, co po prostu mają pod ręką. Stare klapki robiły zapaletki, a lotką była stara puszka po dezodorancie. I miały przy tym ogrom radochy. W wielu takich i podobnych wioskach ludzie dopiero od niedawna mają elektryczność, a są miejsca, gdzie nadal czekają na taki luksus. Przyznaję, że bardzo nie doceniliśmy Kambodży, dlatego zaplanowaliśmy tu tylko 4 noce. To był duży błąd. Myśleliśmy, że oprócz Angkor Wat nie będzie tu nic ciekawego, bo co takiego może zrobić wrażenie nad jakimś mętnym jeziorze, gdy jeszcze wczoraj byliśmy na jednych z najpiękniejszych wysp Tajlandii. Otóż może wszystko. I to bardzo. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. O! Słońce chyliło się już ku zachodowi i z przykrością opuszczaliśmy te wioski i tych ludzi, zwłaszcza dzieciaki, których jest tu bardzo dużo i ta ich otwartość niesamowita. No ale czekało nas minimum 1,5 godziny jazdy, a nie chcieliśmy wracać po ciemku. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze przy takim prostym street foodzie, zjeść bułki na parze z mięsem. Widzieliśmy je już wcześniej, są bardzo tanie i pyszne. Pewnie intryguje was ta muzyka dobiegająca z oddali. Nas też intrygowała. Poszliśmy to sprawdzić.
Taka ciekawostka, ten gest, który właśnie pokazują dzieciaki, oznacza nic innego jak serduszko. Jest to bardzo popularny gest w Azji. Zaraz okaże się, że wszyscy o tym wiedzieli, tylko nie my. No ale to prawda, nie wiedzieliśmy. Ja już w pewnym momencie śmiałem się do mojej, że jeśli dziecko, to tylko adoptowane z Kambodży. Ale zanim zdążyłem pomyśleć o tym na poważnie, to zauważyły nas panie z tego bawiącego się tłumu i porwały nas tam, pokazując uśmiechnięte, że mamy się bawić. Było to tak spontaniczne, że nawet nie pomyślałem o nagraniu tej sytuacji. Niesamowite, otwartość tych ludzi to jest coś niespotykanego, a impreza była z okazji jakiegoś khmerskiego święta. Głośna muzyka rozbrzmiewała z tego oto mobilnego nagłośnienia zasilanego silnikiem diesla. Moja dziewczyna, która uwielbia tańczyć, odnalazła się tu od razu. Kolejny raz użyję słowa, którego w tym filmie wyjątkowo nadużywam. Niesamowite to było. Powiem tak, w Tajlandii ludzie są mega uśmiechnięci i przyjaźni, ale tu w Kambodży to jest o level wyżej, a myślałem, że tego nie da się przebić. Zeszło nam tam chwilę i nasz plan zakładający powrót do hotelu przed zmrokiem stał się jedynie przedwyborczą obietnicą. Większość drogi pokonywaliśmy już po ciemku, ale z ogromną radością w serduchu. Po drodze zrobiliśmy też drobne zakupy, a wieczór spędziliśmy na relaksie w basenie. Powiem szczerze, że siedząc w nim ogarnęły mnie wyrzuty sumienia. Miałem jakieś takie poczucie winy, że po spędzeniu dnia w tych biednych rybackich wioskach, będąc blisko tych ludzi, gdy już wystarczyło mi tego wszystkiego, porobiłem sobie zdjęcia, nagrałem film, to mogę po prostu powiedzieć bye, pomachać ręką i wrócić do mojej wygodnej rzeczywistości, a dla nich raczej niedostępnej. Mimo że to tak blisko, raptem 55 km od tego basenu. To kolejny z tych momentów, w których tak bardzo docenia się to, jak cholernie nam dobrze i zarazem jest człowiekowi z tego powodu źle. Zaczynamy kolejny dzień w Kambodży, ale to już zobaczycie w kolejnym filmie. Tym razem udamy się do serca potęgi dawnego Imperium Khmerskiego. Cofniemy się o dobre 1000 lat, by zobaczyć, co pozostawiła po sobie wysoce rozwinięta cywilizacja tamtych czasów. Dotkniemy tego, co zostało niegdyś z największego miasta świata, miasta Angkor. Zobaczymy miejsca, gdzie kręcono ujęcia do filmu Tomb Raider i przekonamy się, czy warto wstać na wschód słońca nad architektoniczną perłą tego kontynentu, świątynią Angkor Wat. Udamy się również do tętniącego życiem nocnym miasta Siem Reap, które jest niczym mały Bangkok. Zapraszam też do obserwowania mnie na Instagramie, znajdziecie tam wiele zdjęć z Azji i nie tylko. Pamiętajcie również, by zaglądnąć do opisu pod filmem. Zamieściłem tam nazwy wszystkich miejsc, które dziś odwiedziliśmy. A jeśli film się podobał, to zostawcie proszę łapkę i komentarz, a także upewnijcie się, czy kliknęliście w przycisk subskrybuj. Te drobne gesty sprawiają, że film dociera do nowych widzów, kanał się rozwija, a dla mnie stanowi to największą motywację do dalszej pracy. Z góry dzięki i do następnego. Na razie!